Do premiery filmu Deadpool 3 albo Deadpool i Wolverine zostało kilka dni, więc warto przypomnieć sobie najważniejsze rzeczy, które związane są z tym filmem. No i tak dzisiaj pogadamy sobie o tym, jakie filmy warto sobie przypomnieć, macie na to kilka dni, kto jest reżyserem, kto napisał film i o czym będzie, a na końcu dowiecie się, jak zgarnąć darmowe wejściówki do Multikina na Deadpoola 3. Zacznijmy sobie od rzeczy najważniejszej, czyli daty premiery. Oficjalna światowa i polska premiera zaplanowana jest na piątek 26 lipca, jednak w Multikinie dostępne są przedpremierowe pokazy już w czwartek 25 lipca. Deadpool i Wolverine to zdecydowanie najlepszy film MCU w 2024, którego reżyserem jest Sean Levy. Sean Levy urodził się w 1968 roku w Kanadzie, czyli tak jak Ryan Reynolds. Przypadek? Myślę, że tak. Sean Levy oprócz Deadpoola 3 wyreżyserował takie filmy z Ryanem Reynoldsem jak Free Guy czy Projekt Adam. Oprócz Deadpoola 3 wyreżyserował 8 odcinków Stranger Things, Noc w Muzeum, Starzyści, Giganci ze Stali czy na przykład Różową Panterę. Producentami jak zwykle będą m.in. Louis D'Esposito, Kevin Feige czy Sean Levy. Za muzykę odpowie Robert Simonsen, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Pogromcy Duchów Dziedzictwo, Cudownie tu i teraz czy Wieloryb. No dobra, ale o czym będzie Deadpool 3? Tak naprawdę fabuła jest bardzo mocno skrywana i ja się cieszę, choć podczas pokazów premierowych w Szanghaju, w Berlinie, w Londynie pokazano widzom 35 minut filmu. No i zwiastuny, które widzieliśmy, materiały promocyjne pokazują dokładnie te pierwsze 35 minut filmu, tak więc kolejna godzina jest dla nas zagadką. Ale o czym będzie ten film? Bazując na zwiastunach, Deadpool szuka Logana, aby ten pomógł mu naprawić niszczejący świat. Wolverine będzie taką kotwicą dla świata Deadpoola. No i oczywiście będzie to multiwersalna przygoda, zobaczymy tam postaci z MCU, zobaczymy tam postaci z Foxverse i X-Menów i wiele innych niespodzianek. No właśnie, obsada. Oczywiście zobaczymy tam Ryana Reynoldsa jako Deadpoola i Hugh Jackmana jako Wolverina, co do tego nie ma wątpliwości. Oprócz niezniszczalnego duo zobaczymy m.in. Emmę Corrin, Morenę Baccarin, Roba Delaneya, Karana Soni, Leslie Uggams, Matthew McFaddiena, Jennifer Garner, Tylera Mayna, Kelly Hu, Raya Parka, Patricka Stewarta, być może, Arona Stanforda, Stefana Capicicia, Louisa Tana i tak dalej. Tak naprawdę możemy spekulować, kto pojawi się z Foxversu, no bo film w 75% według plotek będzie dział się w Voidzie, a to jest taki koncept, który poznaliśmy w serialu Lokim, ale o tym opowiem za chwilę. Tak więc może się pojawić tam dosłownie każdy, kogo widzieliśmy w filmie o X-Menach. No i tutaj najważniejsza rzecz, czyli jakie filmy warto sobie przypomnieć przed premierą Deadpool i Wolverine. Macie kilka dni, tak więc jeden film dziennie na pewno dacie radę. Przede wszystkim warto obejrzeć X-Men z 2000 roku. Jest to pierwsze wystąpienie Hugh Jackmana jako Wolverine, no i początek całej franczyzy, jeżeli chodzi o filmy live action. W Deadpoolu 3 pojawią się postaci z tego właśnie filmu, dlatego warto wiedzieć, kto jest kim. Kolejnym filmem, który według mnie warto obejrzeć, to X-Men Origins Wolverine. No z tego względu, że jeżeli chcecie obejrzeć Deadpool i Wolverine, no to warto wiedzieć, jaka jest historia Wolverina, a tam się wszystkiego dowiecie. Jest to film, w którym wszystko się zaczęło. W genezie Wolverine pierwszy raz widzieliśmy Ryana Reynoldsa jako Deadpoola, ale była to inna wersja Deadpoola. Tak słaba, że w drugiej części Deadpool, ten prawdziwy Deadpool, cofnął się w czasie i zabił wersję z genezy Wolverine. Dlatego warto obejrzeć ten film, żeby wiedzieć, jaką dobrą robotę zrobił Ryan Reynolds, wcielając się na nowo w Deadpoola. Logan to kolejny film, który trzeba obejrzeć nie tylko ze względu na premierę Deadpoola 3, ale dlatego, że jest to po prostu jeden z najlepszych filmów superbohaterskich. Kropka. Film przedstawia nam historię starzejącego się Logana, który trafił na X-23, czyli swoją teoretycznie córkę. Musi ją eskortować w pewne bezpieczne miejsce. Film warto obejrzeć dla trzeciego aktu, w którym to Logan ginie.
Zarówno Hugh Jackman, jak i Ryan Reynolds powiedzieli, że Deadpool 3 nie będzie ingerował w świat Logana i będzie dział się przed wydarzeniami z Logana. Logan dzieje się w 2029, tak więc Deadpool 3 będzie dział się przed 2029 i bardzo dobrze, bo nie chciałbym, aby ośmieszyli, czy zlekceważyli, czy popsuli zakończenie Logana. The Marvels jest jednym z gorszych filmów MCU, ale warto przypomnieć sobie chociaż jego końcówkę, ponieważ widzieliśmy tam pierwszy raz X-Menów w MCU. Monica Rambeau przedostała się do innego uniwersum, gdzie spotkała Binary i Bestię. No i prawdopodobnie te dwie postaci pojawią się w Deadpoolu 3, aczkolwiek nie jest nic potwierdzone. Także jeżeli nie chcecie oglądać całego The Marvels, no to warto chociaż obejrzeć scenę po napisach. Kolejny projekt zajmie Wam nieco więcej czasu, ale warto go obejrzeć ze względu na organizację TVA, która na pewno pojawi się w Deadpoolu 3. Mówię tutaj oczywiście o pierwszym i drugim sezonie serialu Loki. Tam zobaczyliśmy pierwszy raz taką organizację jak TVA, czyli Time Variance Authority, taką policję od czasu. No i w Deadpoolu 3 będzie to bardzo ważny element fabuły. Oczywiście na przestrzeni 2 sezonów Lokiego TVA bardzo się zmieniło, ale warto obejrzeć sobie przynajmniej kilka odcinków, aby poznać to, czym są. No i 2 najważniejsze filmy, które w sumie trzeba obejrzeć przed Deadpoolem 3 to Deadpool i Deadpool 2. Skoro planujecie obejrzeć trzecią część, no to raczej pewne jest, że na pamięć znacie pierwszą i drugą część, ale warto sobie przypomnieć. Pierwsza część to oczywiście historia powstania naszego bohatera. Wiemy, jak powstał, wiemy, kto jest jego miłością, wiemy, kto był jego pierwszym wrogiem itd., itd. Unikalny humor Ryana Reynoldsa w połączeniu z łamaniem czwartej ściany zapewni Wam naprawdę niespotykane wrażenia. Jeżeli chodzi o Deadpoola 2, to jest to film ważny nie tylko dlatego, że poznaliśmy tam na przykład Yukio czy Negasonic Teenage Warhead, ale też Cable'a. Cable miał taką maszynę, dzięki której mógł się cofać w czasie i w jakby przestrzeni, czyli między uniwersami. I to właśnie tą maszynę Deadpool użył, aby zabić swoją pierwszą wersję w X-Men Wolverine Origins, czy Origins Wolverine. No i być może urządzenie Cable'a będzie miało jakąś swoją malutką rolę w Deadpoolu 3. No i żeby Wam osłodzić to czekanie, mam dla Was wejściówki do Multikina na Deadpoola 3, jeżeli będziecie chcieli. Co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? Wystarczy wejść na Instagrama, do którego link macie w opisie. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. No i przypominam, najszybciej w całej Polsce Deadpool w Multikinie. Ja idę w czwartek o 19:00, a Ty? Daj mi znać w komentarzu.